Kiedy weszło tutaj wojsko rosyjskie na te tereny, to co zaczęto robić? Zaczęto usuwać wszystkie jednostki, które krzewiły tożsamość polską. Witam serdecznie, moi drodzy. Odcinek 7. Odcinek 7 z serii Białoruś 2 z Jak to daleko. Jesteśmy w Grodnie, a za mną rzeka Niemen. 937 km. Wypływa dokładnie z okolic Mińska, czyli na Białorusi swój początek ma. Później płynie sobie przez Litwę, aż do Rosji. Ale do tej Rosji, która nazywa się Kaliningradem. Królewiec. Obwód królewiecki, moi drodzy. Ale zaczynam ten odcinek nie bez pardonu. Właśnie tutaj. Pytanie do Was. Czy znacie może taką personę jak pan Czesław Wydrzycki? A gdybym Wam zaśpiewał: dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. No muzyk ze mnie marny. Czesław Niemen. Nazwisko zmienił, inspirując się właśnie rzeką Niemen. A Niemena wszyscy dobrze znamy. Jeśli nie znacie, no to koniecznie poznajcie. Ogromna część naszej polskiej historii. Czesław Niemen pochodził z niewielkiej miejscowości, wsi dokładnie, na wschód od Grodna. Jednak to w Grodnie pobierał nauki. W momencie, kiedy weszła Rosja, Związek Radziecki i Armia Czerwona, no to rodzice Czesława zdecydowali, że muszą uciekać. No i zaczęli uciekać na aktualne tereny Rzeczpospolitej Polskiej. Po to, żeby Czesław nie był wcielony w armię, w szeregi Armii Czerwonej. W takim telegraficznym skrócie historia Niemena. Więc warto o tym pamiętać, warto pamiętać, skąd pochodził, co tworzył i dlaczego nazywał się tak, jak nazywał. Mówię w czasie przeszłym, bo Niemen odszedł, jak dobrze pamiętam, w 2004 roku. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podać odcinek dalej. Bez tego trzewiki nie idą. Cena paliwa na Białorusi. Powiem Wam, że względem tego, co mamy w Polsce i ogólnie w Europie Zachodniej, no to przyznam, że naprawdę czasami można się nabawić migreny. Jedziesz tutaj, benzyna 9,5 kosztuje załóżmy 6,50, jedziesz kawałek dalej, benzyna kosztuje 5,98, 50 parę groszy taniej. I wiecie, niby drobna różnica, ale grosz do grosza i będzie kokosza. Więc ja na przykład bardzo bym był za tym, żeby taka kontrola państwa zgodnie odnośnie tych cen, jakaś taka polityka cenowa odnośnie paliwa, to żeby była. Bo to po prostu wtedy by człowiek tyle migreny nie miał. Podróżowanie to sport. Tam jest klasztor Bernardynów i ja tam pójdę. Takie ciekawostki trzeba pokazać i powiedzieć. Dlatego ja jestem szczupły, szybki i wytrzymały, no bo ja regularnie podróżuję. Musimy troszkę podejść do góry i tam na prawo. Idę tam, bo tam jest część takiej polskości, o której warto wspomnieć, a później będziemy się bujać po innych częściach miasta. Ojcowie Bernardyni, zakon Franciszkanów, którego centrum było w Warszawie, prosperował sobie tutaj już od XVII wieku. I pewnie zastanawiacie się, co robił. Oczywiście krzewienie wiary katolickiej 1, edukacja 2 i krzewienie tożsamości polskiej 3. Bardzo ważna sprawa. Kiedy weszło tutaj wojsko rosyjskie, Armia Czerwona na te tereny, to co zaczęto robić? Zaczęto usuwać wszystkie jednostki, które krzewiły tożsamość polską. Zerknijcie proszę tutaj, w krzyżu zbawienie. Tutaj Jegor, przyjatno Jegor, cześć. Jegor, może no to ty trzymaj, tak? Tak, dobrze. Jegor to jest widz. Człowiek, który oglądał wczoraj odcinek. No tak, zgadza się? Jak się żyje w Grodnie? No w Grodnie powiem, że od dzieciństwa swego cały czas żyję. Tutaj studiowałem na uniwersytecie. I tak powiem, takie bardzo ładne miasto, takie ludzie wszyscy
przyjmują ciebie, rozmawiają z tobą i to bardzo mnie to blisko jest, bo ten kraj taki zachodniej Białorusi jest, powiedzmy tak, że ludzie bardzo takie odkrycie na drugich. 10 lat temu inaczej się żyło? Inaczej było? Czy jest podobnie? Myślę, że nie jest. Jeżeli patrzeć na to, co opowiadają moi rodzice, tam babcie, dziadki, to wcale tak było, to już dawno tutaj. Taki po prostu na pewno ludzie mieszkają, taki mentalitet u nich mają i tak bardzo ten ładny kraj. Ale jeszcze powiem tak, że chyba że to jest, jak w przyszłym odcinku wy mówiliście, że w całej Białorusi takie ludzie w zachodniej, na wschodzie Polski, taki sam naród. Że odkrycie bardzo, taki piękny ludzie. Prawda. Tak A to gdzie się mówimy. nauczyłeś tak po polsku mówić ładnie? Babcia mówiła? Bo ten kościół parafialny, który jest to parafia Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie i tutaj właśnie od lat 90. cały czas msza święta i całe życie kościelne sprawuje się w języku polskim. A uczą o historii Polski? Historii polskiej tak nie uczą, bo no tak rozumiecie, to i państwo inne i to wszystko, ale wszystkie te fakty z historii może Polski, Białorusi w rozmowach z księżmi, ze świeckimi ludźmi, którzy jeszcze pamiętają te dni, kiedy to było Polska, polska szlachta bardzo to na Grodzieńszczyźnie Zachodniej. Przyszłość swoją wiążesz z Grodnem, czy może gdzieś indziej w świecie? No tak cały czas myślałem, żeby tu zostać. Tak powiem, że jestem studentem Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie. Czyli tam, gdzie poślą, tam pójdziesz. Tak. Bardzo dziękuję za kilka Dziękuję słów wam. do polskiego narodu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zobaczcie, jak Igor pięknie po polsku mówił. Zobaczcie, jak msza święta odprawiana w języku polskim, cały kościół wypełniony, nie powiem, że po brzegi, ale wypełniony, modli się w języku polskim. To jest, moi kochani, krzewienie polskości. Oczywiście już w dzisiejszych czasach, trudnych czasach, pewnego rodzaju czasach kryzysu, niestety nie uczy się otwarcie o historii Polski, bo nie można. Dalej tutaj Plac Sowiecki. Czekajcie, ja tu przebiegnę trochę. Może nikt nie będzie tam z władz, że tak powiem, z policji białoruskiej oglądał. Czołg T-34 zezłomowany tutaj jako pomnik. Armia radziecka używała. Zresztą ogólnie po całej Białorusi i po wszystkich, że tak powiem, stronach byłego Związku Radzieckiego takie czołgi są porozrzucane. No i mamy teatr dramatyczny, szanowni państwo. W czasach międzywojennych grano tutaj takie sztuki jak na przykład Dziady Mickiewicza, Zemstę Fredry, Kordiana Słowackiego, więc można było posłuchać i zobaczyć również polskich aktorów. W czasach międzywojennych teatr nosił imię Elizy Orzeszkowej. No właśnie, to o czym wspominałem w odcinku numer 6, właśnie też z Grodna. Jednak, jak się domyślacie, władze sowieckie co zrobiły? Zmieniły nazwę. Dlaczego? Ponieważ nazwa przesiąkała Polską od góry do dołu. A budynek nie mógł w tamtym czasie już przesiąkać polskością ze względu na to, że tutaj już była ręka rosyjska. Więc zmieniono. I repertuar też zmieniono na rosyjski i na repertuar białoruski. Marmur, biały marmur, bardzo charakterystyczny dla miejsc takich administracyjnych, kulturowych. Zamknięte niestety. Niestety zamknięty, bo mamy weekend. Ale zobaczmy, co grają. Prekrasnaja, czyli przepiękna. Tutaj jakieś występy muzyczne. Będę z wami w zupełności szczery. Dostałem kilka wiadomości od widzów mieszkających z Grodna, którzy zaproponowali, że mnie oprowadzą. Będę z wami w zupełności szczery. Dostałem kilka wiadomości od widzów mieszkających z Grodna, którzy zaproponowali, że mnie oprowadzą i
poopowiadają przed kamerą. I ja osobiście bardzo bym tego chciał i chciałbym, żebyście wy też poznali tych ludzi, ale intuicja mi mówi, że niestety może to być dla nich niezbyt korzystne. I nawet biorąc pod uwagę fakt, że poruszalibyśmy tylko i wyłącznie tematy spokojne, miłe i przyjazne, to wciąż niestety można powiedzieć, że odbiór co po niektórych ludzi może być niepoczytalny. Niestety nie zrobię tego wywiadu, który tak bardzo bym chciał, tylko i wyłącznie ze względu na bezpieczeństwo tych bohaterów. Dziś, szanowni państwo, temperatura nas rozpieszcza około 11 stopni. Nie wiem, czy dobrze widać. W XVII wieku stworzono tutaj klasztor bazylianek. Bazylianki, zakon, który w tamtym czasie, zakon kobiecy, który w tamtym czasie wspierał również kobiety i krzewił polską, że tak powiem, historię, ale również wiarę. Byli to unici, grekokatolicy, a aktualnie jest to chram prawosławny. Ja za bardzo nie mogę tutaj kręcić, ale ja wam kawałeczek pokażę. Bazylianki w tamtym czasie odgrywały ogromną rolę w pomocy kobietom. W tym, żeby uzyskiwały wykształcenie, wiedzę na temat czytania, liczenia, ale też taką wiedzę praktyczną dotyczącą życia, czyli szycie, cerowanie. Szycie i cerowanie to samo, ale wyszywanie, jakieś różne takie, powiedziałbym, zawody, które pomagały im zdobyć później pracę. Aktualnie jest tutaj cerkiew i jako ciekawostkę dodam, że tutaj, jeżeli na przykład ktoś jest, kto nie ma jedzenia, właśnie świadkiem byłem, ale nie odpalam kamery, bo ja tutaj kręcić nie mogę, na przykład ktoś ma małą emeryturę albo komuś tak słabiej się wiedzie i nie ma za bardzo pieniędzy na przeżycie, to tutaj przychodzi i tutaj może otrzymać jedzenie. I tak właśnie zapytałem tutaj jednej pani takiej, że tutaj jest jadłodajnia. Powiedział, że jadłodajni nie ma, ale zawsze potrzebujący może przyjść i wziąć jedzenie. Super. A tutaj ponoć kontury, tutaj gdzie chodzimy sobie, kontury starej cerkwi z XII wieku. Powiem wam, że jak rozmawiam z ludźmi tutaj, zwłaszcza prawosławnymi, no po prostu mają taką w sobie, taką wiecie, taki smutek, że nie mogą już jeździć na Podlasie, na przykład na Grabarkę, do Zwierek. Wszystkie te miejscowości, czy do Białegostoku, wszystkie te miejscowości ważne prawosławnym. No i kiedyś, teraz ta pani mówi, no bo my kiedyś tak jeździliśmy do was, sobie do różnych cerkwi tam zwiedzać i w ogóle, a teraz no nie możemy. Wieża pożarnicza, 1902 rok. Tutaj właśnie strażacy czuwali nad bezpieczeństwem Grodna. Pomimo ogromnych chęci i zaangażowania wejść na górę nie można. Tam po lewej stronie gdzieś jest nowy zamek, my jednak idziemy do starego zamku. Ktoś zaraz zapyta dlaczego. Moi drodzy, siedziba Stefana Batorego. To właśnie tutaj za tymi pancernymi murami przebywał, mieszkał i zmarł Stefan Batory. Jeden z polskich królów. Nie ma co ukrywać, Stefan był świetnym strategiem i wojskowym i wiedział, gdzie chatę położyć tak, żeby mu nie wjechali za szybko i żeby go nie ograbili też za szybko. Idziemy na Włościa do Stefana, zobaczymy jak mieszkał i zobaczymy jak to się tutaj zachowało. Więc zaczynamy zwiedzanie. Bilet kupiony, 14-15 zł wsparte. Nie jestem pewny, to jest prawdopodobnie bitwa o Inflanty. To jest prawdopodobnie Stefan Batory, ze względu, że ukazany z mieczem i w zbroi. Tutaj prawdopodobnie jakiś szlachcic, a tutaj doradcy. No bo król miał swoich doradców, którzy niekiedy zdrajcami byli. Tutaj z kolei ukazane polowania. Królowie czym się imali? Polowaniami. Gdzie? W Puszczy Białowieskiej. Gdzie zwierzyny i po dziś dzień bardzo dużo. Ale już się nie poluje, tak jak się polowało niegdyś. Warto też wspomnieć, że zamek pełnił funkcję administracyjną. I też warto powiedzieć o tym, że Batory tutaj nie mieszkał jako, że przez cały czas, tylko głównie mieszkał, moi drodzy, w Krakowie, w Warszawie albo na Wilnie. Tutaj jak przyjeżdżał, no to oczywiście miał swoją miejscówkę właśnie w tym miejscu, nie? Nie musiał się bujać po hostelach. Budowle warowne.
Zobaczcie, ja nawet nie... Moje 2 ręce, to jakieś, powiedziałbym, 2,5-3 metry. Proszę. Pokój głównego sekretarza króla, który zapisywał listy, które miały iść później wraz z gońcem do adresata. Bogato ubrani, piękne biurka. No i rzecz jasna, kolejny raz wspominam o lekcjach kaligrafii. No i krzyż. Kraj chrześcijański. Proszę zwrócić uwagę na sufit, ale jak już zobaczycie na suficie, napatrzycie się na sufit, to zwróćcie uwagę na piec kaflowy. Tutaj pani podpowiada, że kafle były robione z XVI wieku. XVI wiek? XVI? No dobrze. Tak, europejski. No i gdzieś tutaj były wypalane te kafle właśnie tutaj, na terenie Grodna, oblasti grodzieńskiej. Tutaj zobaczcie, skóra z niedźwiedzia, żeby nie było takiemu człowiekowi zimno. No i oczywiście dywanik taki, że tak powiem, na tamtejsze czasy w zupełności ekskluzywny. Kiedyś, jak będę mieć własny dom, no to chciałbym mieć piec kaflowy. Normalnie. Zobaczcie, to jest przekozacka sprawa. Zobaczcie, jak to wygląda. O, tutaj jak wieża strażnicza, w kształcie wieży strażniczej, a tutaj mamy jakieś zabytkowe zdjęcia. No niestety zamek wielokrotnie był najeżdżany nie tylko przez Moskwiczów, ale również przez Krzyżaków. No tutaj różne rzeczy i zobaczcie, tutaj takie, nie wiem jak to nazwać, buty, kierbce. Takie kierbce będę mieć, jak będę przychodzić na emeryturę podróżniczą. Proszę. Stare monety. Stefan Batory tutaj. A tutaj, szanowni widzowie, insygnia władzy. Jabłko, buława królewska i rzecz jasna korona. No i mamy królową Annę Jagiełło. Proszę bardzo. W lewym górnym rogu Polonia. Teraz pokażę wam łazienkę królewską, a warto pokazać. Sufit to tam z 10 metrów, żeby nie skłamać. Proszę zobaczyć, jak się królowie niegdyś kąpali. Drewniana, wielka, nie wiem czy to nazwać beczką, to raczej nie, ale taka miska drewniana. I tutaj zauważcie, taka wanna drewniana. O, proszę. I tutaj służba, rzecz jasna, tak jak wspomniałem wcześniej, w naczyniach miedzianych. Naczynia miedziane były naczyniami antybakteryjnymi i antywirusowymi, dlatego też wodę w nich trzymano. No i ta woda się nie psuła też, gdy dłuższy czas stała. Tutaj gałązki dębu i gałązki brzozy. Takie gałązki używa się w obrządku saunowym. No, ale sauny tutaj nie widać. Zobaczcie, jak ciekawie rozwiązany system ciepłej wody do kąpieli. Nie było trzeba biegać gdzieś na dół po tą wodę, tylko tutaj szły takie pojemniki z wodą przez piec kaflowy. Proszę. I tutaj normalnie można było sobie wody nabrać gorącej i bezpośrednio przenieść do drewnianej wanny. Super mądre. Powiem wam, że zimą to tutaj naprawdę musiało być zimno. Ale echo, pogłos jest, co? Ale wciąż naprawdę fajnie, dobrze jest to wszystko doświetlone. Zobaczcie, z każdej strony są okna. Pomimo, że one są małe, ale jest ich gęsto, to światło wciąż wpada. I można było z każdej strony zobaczyć, kto się skrada. Proszę zobaczyć, jaka piękna panorama. Grodna. Ale zwróćcie uwagę, Andrzej, przestań. Zwróćcie też uwagę, że kiedy z Dalekiego Wschodu karawany szły na zachód, Andrzej, spokój, no to bardzo często szły właśnie przez te rewiry. Zatem dzięki tej lokalizacji, bo oczywiście z Dalekiego Wschodu można było obrać przeróżne drogi. Można było obrać drogę przez Persję, przez aktualny Iran, Afganistan, czy też Pakistan, Tadżykistan, a można było tak na przestrzał przez Rosję, że tak powiem, przez kraj moskiewski. Więc Stefan Batory wiedział, co się dzieje i w świecie i miał, że tak powiem, nowinki technologiczne za pan brat.
Można jedzonko kupić. Jest szawarma. Szawarma, słuchajcie, przyszła z Bliskiego Wschodu. A szawarkik nie. Szawarkików nie. No niestety, nawet hamburgera nie mają. No nic, dobrze, idziemy dalej sobie zwiedzać, patrzeć. Za mną synagoga chóralna, odbudowana w 1902. Zaczęto ją odbudowywać ze względu na to, że strawił ją pożar. Główne miejsce, że tak powiem, kultu Żydów tutaj na terenie miasta. Ciężko jest znaleźć ilość Żydów, którzy zamieszkują aktualnie Białoruś. Jedne źródła mówią, że to około 20 000, inne, że około 60. Jeśli powiem, że Grodno stało i stoi religią, to się nie pomylę. Z jednej strony prawosławni, z drugiej strony katolicy, z jeszcze innej strony Żydzi. Taka, powiedziałbym, mieszanka kulturowa, niczym na Podlasiu. Wszystkie drogi prowadzą na Plac Sowiecki, moi drodzy. Taka centralna część miasta. Słychać? Dobrze, bo będzie próbowany przysmak białoruski. Chałwa. Chałwa może występować w różnych smakach, ale też w różnych konfiguracjach bazowych. Kiedy mówię chałwa, myślę sobie sezam, ale nie tutaj, nie na Białorusi, nie na wschodzie szeroko pojętym, ze względu na to, że tutaj chałwę robi się, uwaga, z siemieczka. Siemieczko to nic innego jak słonecznik. To jest akurat wersja czekoladowa. Jak ktoś jest dłużej na kanale, ten wie, że kierownik kakao uwielbia. W przeróżnych formach, czy to czekolada, czy to proszek z mlekiem, tłustym mlekiem oczywiście. No więc teraz, moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda. Znacie chałwę na pewno. Ona tutaj kosztuje około złotówki 10 groszy, tak mniej więcej. Ciężko powiedzieć, że chałwa jest wyśmienita, bo chałwa to jest chałwa po prostu. Ona smakuje jak chałwa. Na wstępie sucha, sprasowana, no i czuć ten słonecznik. No nie wiem w ogóle, jak wam to wytłumaczyć, ale słonecznik, cholernie czuć słonecznik. Energetyczna, na energię. Ale kakao to tutaj nie czuć. Jakaś pani na taśmie chyba zawinęła porcję kakao do tej chałby. Zobaczcie, dosłownie za tymi budynkami jest samo centrum. A tutaj są bloki mieszkalne, włącznie z takimi freskami jak tutaj. Powiem wam, że obstawiam, że Grodno latem jest po prostu zalane turystami na tyle, że może być nawet gęsto. W hostelu, w którym jestem, wyobraźcie sobie, że jest dwóch młodych ludzi, którzy przyjechali sobie, tak jak ja, turystycznie, ale skąd? Z Rosji. No i rozmawiając z nimi, tak zacząłem dopytywać, czy Grodno, czy ogólnie Białoruś jest takim kierunkiem turystycznym dla Rosjan. Odpowiedziano, że tak, że ogólnie Białoruś jest bardzo, że tak powiem, dobrym kierunkiem, bo po pierwsze jest taniej niż w Rosji, no i można się porozumieć w prosty i przyjemny sposób. Po rosyjsku. A język rosyjski tutaj bardzo mocno ukorzeniony. Jest taka kawiarnia przy Placu Sowieckim. Nie wiem, jak się nazywa, ale jest przy supermarkecie. Widok z tej kawiarni wygląda w ten sposób. No więc dosłownie jest... Tam jest jakieś muzeum tekstyliów, więc łatwo znajdziecie, jeśli się tutaj będziecie wybierać. Ja dlaczego was tutaj, że tak powiem, namawiam? Ponieważ kawa kosztuje piątaka, latte z ekspresu. Ale najlepsze, tutaj można zjeść coś takiego jak kartofelka. Mówię do pani, że to jest, czy tam jest ziemniak w środku. Pani mówi, że to nie jest ziemniak, że to jest po prostu taka masa kakaowa. A nazywa się kartofelek. Jak będziecie w Grodnie, to koniecznie przyjedźcie na Plac Sowiecki i spróbujcie właśnie kartofelka. Co to jest? Nie mam pojęcia. Jakieś takie ciasto kakaowe z czekoladą. Nie wiem, co to jest. Ale dobra.
Ty, powiem wam, że jejku, jak dawno już nie trafiłem na taki rarytas z lat 90., czyli gumę turbo. Znacie, nie? No i guma turbo charakteryzowała się tym, że tam zawsze była taka historyjka z jakimś takim, znanym bądź, znanym samochodem. Otwieram. No guma turbo wygląda, jakby była robiona tam przez, że tak powiem, pod ladą. Jej smak się kompletnie nie zmienił. Taki jak pamiętam. I historyjka. To było najważniejsze. Co trafiłem? Bentleya Continentala GT. Maksymalna prędkość 318. Kurczę, zatrzymuję, nie? Zatrzymuję tego Bentleya na pamiątkę. Z Białorusi, z Grodna. Guma turbo. 38 kopiejek, czyli 60 groszy. Dobry powrót. W ogóle ten smak się tak nie zmienił. 1:1. Ja szukam jedzonka. Tak się trochę powłóczę tutaj wokół Placu Sowieckiego ze względu na to, że to właśnie tutaj głównie są te miejscóweczki z jedzeniem. Taki spokojny deptak z takimi aspektami kulturowymi. Pięknie robione. Zobaczcie, ludzie, artyści sprzedają przeróżne rzeczy. Tutaj pan obrazy sprzedaje, ale piękne. Na płótnie. Wow. Robi wrażenie, co? Tutaj też taką, zobaczcie, ceramikę zdobi. Busiej. Bocian. Bar, kino. I to jest właśnie obraz, który kojarzy mi się z latami 90. w Polsce. Właśnie w takim stylu. Szanowni Państwo, ale tutaj chyba nie, otwarte. Bar jakiś jest otwarty, ale mało, w ogóle tam nie ma ludzi, więc to jest oznaka, żeby tam nie iść. Powiem wam, że życie dzisiaj troszkę odżyło, tak na ulicach. W ostatnim odcinku, jak byłem, właśnie też za pierwszym razem w Grodnie, na zasadzie jak tutaj przyjechałem, czyli odcinek chyba 6, to było mniej. No więc idziemy. W internecie przeczytałem, że karczma będzie idealnym miejscem, żeby coś dobrego zjeść. Więc zachodzimy i zobaczymy. No tutaj muszę przyznać, że może być troszkę ciężko z rozpoznaniem tego wszystkiego, ale zaraz się będę wspomagać translatorem. Wzięliśmy jeszcze ciemne piwo z nalewaka. Ciekaw jestem, jak będzie smakować. Kwas na Białorusi jest przepyszny, więc piwo też powinno być takie słodowe, bardzo dobre. Miejscówka dobrze się prezentuje, bo ma dużo takich aspektów, powiedziałbym, historycznych. Dużo zdjęć, można sobie w oczekiwaniu na jedzonko popatrzeć i poczytać o historii. Powiem wam, że nawet patrząc na te zdjęcia, to w Grodnie niewiele się zmieniło. Miasto zachowało swój charakter. Proszę zobaczyć, to ulica w górę się idzie i się wychodzi na ulicy na Placu Sowieckim. Pani szefowa piwko przyniosła. Takie piwko półlitrowe będzie kosztowało około 10 zł. 8 rubli białoruskich. Wasze zdrowie, ale ładnie pachnie. Smaczne. Normalnie smakuje trochę jak kwas, no bo to w sumie kwas jest bardzo podobny. No ale tutaj ten proces fermentacji jest wydłużony, więc też tutaj są poniekąd procenty. Wasze zdrowie, drodzy widzowie. I też trzeba powiedzieć, że takie dwa piwka już by mnie pozamiatały. Wiem, że na kanale są ludzie o mocniejszych głowach, więc pozdrawiam was serdecznie. Ja niestety do tej grupy nie należę. No takie, powiedziałbym, 10 zł to jest 10 rubli, to jest 12 zł, więc piwko jest około 10 w restauracji. Wódka 50 ml to jest na przykład około 5 zł. Te ceny są takie bardzo przystępne. Tak bym to określił. Na przykład zupy po 20 zł, 20 parę, 23 zł. Ja na przykład wziąłem pielemienie, czyli pierogi z mięsem, z wieprzowiną, ze śmietany,
z masłem i śmietaną popróbować sobie. Za 20 będzie 27 zł za 330 gram. No tak to się mniej więcej rozkłada. Draniki to nic innego jak z wcześniejszego odcinka, wiecie, są to placki ziemniaczane, draniki klasyczne ze śmietaną 3 zł, draniki z maczanką. Nie wiem, co to jest maczanka, może ktoś z Was będzie wiedział. No więc jedzonko jest do wyboru, do koloru. Teraz, tutaj jako prawilny vloger, muszę powiedzieć, że wypiłem połóweczkę piwka i ja już czuję na bani, że mnie już po prostu złapało. Śmietanka, pielemienie. Zobaczcie, jak ładnie podane. Spróbujmy. Powiedziałbym, w takiej zupie. Wcześniej nigdy w takiej zupie nie jadłem. Ciekawe. Z drugiej strony spoko, bo to jest, wiecie, jak jest zimno na dworze, jest taki ciepły wywar, no to przyjemniej się robi. Czuć masełko, koperek, no i ręce można pogrzać. Gorące. Moi drodzy, jedno jest pewne, że na robocie to człowiek nie powinien spożywać. Ale jedzonko było przepyszne, no i napitek też niczego sobie. Ilość placów Lenina rozwala całkowicie system. Gdzie się nie pojawię i chcę jechać do centrum, to wystarczy powiedzieć plac Lenina. I od razu będzie wiadomo, gdzie trzeba iść. Szanowni Państwo, z placu Lenina będziemy się żegnać. Powód 1 to, że wypiłem piwko, więc nie powinienem już nagrywać. Powód 2, że odcinek faktycznie już naturalnie się kończy. I w kolejnym odcinku zapraszam Was do Lidy, bo tam będę się kierować, więc jak nie trudno zauważyć na mapie, będzie to jeszcze bardziej na wschód. Bardziej i bardziej na wschód. Więc tak, zapraszam Was tam, ponieważ tam wytwarzają nie tylko piwo, ale też kwas chlebowy, bardzo znany na Białorusi. I chciałbym, że tak powiem, u źródeł spróbować tego kwasu. Zobaczymy, czy się uda. Taka sytuacja i taki plan na najbliższe odcinek w sumie, bo będzie pewnie jeden tylko. Zatem łapeczka, komentarz i rzecz jasna podanie odcinka dalej będzie mile widziane, a ja tymczasem się z Wami żegnam w asyście Lenina. Moi drodzy, nie wiem, czy to dobre, czy to złe, że tak nawiązują mocno do historii, tak są osadzeni w tym wszystkim. Nie wiem. Z drugiej strony to jest tożsamość. Historia to jest coś, czego się nie da wymazać i ciężko powiedzieć, czy to jest poprawne, czy niepoprawne. Nie mi oceniać. Ja tu gościem. Pozdrawiam Was wszystkich, szanowni Państwa, a zwłaszcza mieszkańców Grodna. Dziękuję za gościnę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!